Hej, z tej strony Kajot23.pl. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić miejsce od 40 do 31 w rankingu 75 najlepszych żużlowców w Polsce w 2024 roku. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób tworzony został cały ranking oraz kto zajął miejsce od 75 do 41, zapraszam do playlisty, która teraz wyświetla Wam się w kartach. Pora na intro, a potem ruszamy z miejscem 40. Miejsce 40 zajął Kai Huckenbeck z wynikiem 244 punktów. Senior Polonii Bydgoszcz osiągnął średnią 1,577, najgorszą w ostatnich 3 latach. Początek sezonu był dla Niemca kapitalny. W kwietniu był niepokonany w 10 z 16 biegów. Późniejsze upadki wpłynęły na jego gorszą skuteczność. Był najlepszym zawodnikiem Polonii Bydgoszcz w play-off. Dosyć niespodziewanie otrzymał stałą dziką kartę na zawody Grand Prix w roku 2024 i był jednym ze słabszych zawodników w stawce. Jednak dzięki wyprzedzeniu w klasyfikacji 3 zawodników zdobył 1 punkt bonusowy. Huckenbeck wystartował w Grand Prix Challenge, jednak zakończył turniej fatalnym upadkiem, co uniemożliwiło mu walkę o awans do cyklu Grand Prix 2025. Niemiec musiał liczyć na otrzymanie dzikiej karty jak rok wcześniej, co finalnie zostało ogłoszone i po raz kolejny wzbudziło niemałe kontrowersje. Niemiec startował w lidze szwedzkiej z lepszymi wynikami niż w Polsce, ale i tak nie otrzymał dodatkowego punktu bonusowego za inne ligi. W 2025 roku Kai pozostaje w Polonii Bydgoszcz i oczywistym celem na kolejny rok zarówno dla zawodnika, jak i drużyny jest upragniony awans Gryfów do PGE Ekstraligi. Miejsce 39 z wynikiem 245 punktów zajął Chris Holder. Senior Arget Malesy Ostrów Wielkopolski osiągnął wynik 1,672, zdecydowanie lepszy niż w 2023 roku. Chris znajdował się w czołówce ligi we wszystkich aspektach. Po 12 kolejkach miał średnią biegową 2,3, ale w końcówce sezonu nie był już tak regularny. Elitarny w biegach nominowanych, gdzie osiągnął średnią 2,31, a u siebie aż 2,78. Przed sezonem wielu wieściło schyłek kariery Australijczyka, jednak Holder zdecydował się wrócić do zespołu, dla którego osiągnął średnią top 15 w Ekstralidze w roku 2022. I był to dobry wybór, ponieważ starszy z braci Holderów może dopisać sobie ten sezon w Polsce do udanych. Zajął miejsce w top 10 startowców i w top 5 zawodników na dystansie w drugiej Ekstralidze, otrzymując w sumie 3 punkty bonusowe. Były indywidualny mistrz świata zdobył dodatkowe 2 punkty bonusowe za jazdę w ligach zagranicznych, a dokładnie za ligę angielską, gdzie w ostatnich latach jest zawodnikiem ze średnią z top 10, a w ostatnim sezonie jeździł dla Sheffield Tigers. W niedawno zakończonych mistrzostwach Australii zajął 3 miejsce, minimalnie wygrywając w klasyfikacji generalnej z Kinanem Ruch. W 2025 roku Holder przenosi się do ROW Rybnik i będzie starał się udowodnić, że dalej może być przydatnym zawodnikiem na szczeblu PGE Ekstraligi. Miejsce 38 zajął Gleb Czugunow z wynikiem 245 punktów. Senior Arget Malesy Ostrów Wielkopolski osiągnął wynik 1,741, najlepszy w ostatnich 4 latach. Był najskuteczniejszym zawodnikiem w biegach nominowanych, gdzie zdobyło 2,5 punktu na bieg. Zdobył 2 komplety punktów w meczach na domowym torze, gdzie miał też serię 11 wygranych biegów z rzędu. W play-off osiągnął gorszą średnią 2,0. Otrzymał 2 punkty bonusowe za bycie w top 5 najlepszych startowców drugiej Ekstraligi. Jeździł w Szwecji i Danii, ale z gorszymi wynikami niż w Polsce. W 2025 roku, podobnie jak Chris Holder, przenosi się z Ostrowa Wielkopolskiego do Rybnika, by być częścią przebudowanej formacji seniorskiej Beniaminka PGE Ekstraligi. Miejsce 37 z wynikiem 246 punktów zajął Roan Tangate. Senior ROW Rybnik zakończył sezon z wynikiem 1,567, porównywalnym do tych, które osiągnął w latach 2023 i 2022. Za Gurustats.pl. Zwycięzca najważniejszego biegu w sezonie w drugiej Ekstralidze. W finałach był najskuteczniejszym zawodnikiem ROW-u ze średnią 2,36. Roan był bardzo skuteczny w biegach nominowanych, podczas których osiągnął drugi wynik Metalka z drugiej Ekstraligi 2,47, w tym aż 2,56 na wyjeździe. Otrzymał punkt bonusowy za bycie w top 10 zawodników na dystansie. Tangate zdobył też 2 punkty za jazdę w innych ligach, dzięki bardzo dobrej jeździe w Anglii w zespole Oxford Spires. W niedawno zakończonych mistrzostwach Australii mistrz z 2024 roku zajął 5. miejsce i wygrał ostatnią rundę mistrzostw, przełamując hegemonię swojego kolegi z ROW z 2024 roku Brady'ego Kerza. W
2025 roku Tangate w końcu doczeka się zatrudnienia w PGE Ekstralidze, ponieważ pozostaje jako jedyny z seniorów w zespole ROW Rybnik, gdzie ma być pewnym spoiwem mającym połączyć grupę mocnych charakterów w jedną całość. Miejsce 36 zajął Taiwo Finden z wynikiem 248 punktów. Senior Sparty Wrocław osiągnął wynik 1,395, najsłabszy od ponad 10 lat i najgorszy podczas jego pobytu we Wrocławiu. Po 3 stabilnych, ale nie rewelacyjnych sezonach na około 2 punkty na bieg w 2024 roku i jeszcze przed kontuzją Tai nie mógł totalnie znaleźć formy, a jedynym bardzo dobrym meczem w sezonie okazał się domowy mecz z Punią Leszno, gdy zdobył 14 punktów z bonusami. Otrzymał 1 punkt bonusowy do kategorii dystans za bycie w top 10 za rok 2023 i dodatkowo zdobył 4 punkty bonusowe za jazdę w innych ligach, a dokładnie za jazdę w zespole Sheffield Tigers i bycie top 10 zawodnikiem w lidze angielskiej. Do czasu kontuzji Finden startował w Grand Prix, ale z bardzo słabymi wynikami. W przeliczeniu punktów na jedną imprezę cyklu był najgorszym zawodnikiem w stawce. Dla trzykrotnego indywidualnego mistrza świata był to być może smutny ostatni taniec jako stały uczestnik cyklu. Popularny tajski po 13 sezonach spędzonych w Betard Sparcie Wrocław opuszcza drużynę z Dolnego Śląska i przenosi się do Rzeszowa, gdzie z automatu ma stać się jedną z największych gwiazd drugiej Ekstraligi i być liderem oraz główną siłą napędową w walce Stali o awans do najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce. Miejsce 35 z wynikiem 249 punktów zajął Aleksandr Łoktajew. Senior i kapitan PSG Poznań osiągnął wynik 1,637, który jest porównywalny z wynikami z lat 2022-2023. Pierwsze 8 spotkań były solidne dla Ukraińca, ale z tylko jedną dwucyfrówką. Druga część sezonu była już kapitalna. Był najlepszym zawodnikiem fazy play-off ze średnią 2,409. Otrzymał 3 punkty bonusowe za bycie drugim najlepszym startowcem w drugiej Ekstralidze. Tylko Wiktor Jasiński miał więcej upadków od Łoktajewa, który swoją zbyt brawurową jazdą często sam sobie i drużynie utrudniał sytuację. W 2025 roku Aleksandr przenosi się z Poznania do Polonii Bydgoszcz, w której liczą, że będzie brylował tak jak podczas meczów play-off tych drużyn, gdy często swoimi odważnymi i skutecznymi akcjami przy bandzie zawstydzał ówczesnych zawodników z Bydgoszczy. Miejsce 34 zajął Piotr Pawlicki z wynikiem 249 punktów. Senior falubazu Zielona Góra osiągnął wynik 1,675, gorszy niż w 2022 i 2023 roku, a porównywalny do wyniku z 2021 roku. Za Górustats.pl miał najwięcej nieukończonych biegów w PGE Ekstralidze. Peter miał 5 meczów z dwucyfrówką i w każdym z nich wygrywał 3 biegi. Zanotował też 5 meczów bez zwycięstwa, 3 z motorem i 2 z włókniarzem. Startował w 2 ligach zagranicznych. W Anglii, w Birmingham Brummies, gdzie miał być liderem, totalnie rozczarował. Już w trakcie sezonu rozwiązał umowę z klubem. W Szwecji jeździł lepiej, ale zabrakło mu odrobinę, aby otrzymać punkt bonusowy za inne ligi. Startował w cyklu SEC, w którym zajął 5. miejsce i do końca walczył o podium, prezentując się dobrze we wszystkich 4 rundach. 2025 to kolejny rok, w którym zmienia pracodawcę w polskiej lidze, przenosząc się z Zielonej Góry do Częstochowy, gdzie liczą, że poprawi swoje wyniki i będzie jednym z liderów formacji seniorskiej. Miejsce 33 z wynikiem 249 punktów zajął Mateusz Cierniak. Zawodnik U24 Motoru Lublin osiągnął średnią 1,706, słabszą niż w ostatnim sezonie jako junior. Mateusz miał najwięcej bonusów w lidze. Szczególnie upodobał sobie mecze z falubazem Zielona Góra, podczas których osiągnął średnią 2,21 na bieg. Mimo obaw o formę byłego mistrza świata juniorów po przejściu w wiek seniorski, Cierniak spisał się dobrze i w Lublinie mogą spokojnie liczyć, że pozycję U24 mają zapewnioną na wysokim poziomie przez kilka kolejnych lat. Jeździł w Szwecji w Lejonen Speedway, gdzie osiągnął lepszą średnią niż w Polsce 1,839, jednak nie otrzymał punktu bonusowego. Jeździł też w Danii, ale już z gorszymi rezultatami niż w Polsce. W 2025 roku, tak jak reszta zawodników Orlen Oil Motor Lublin, Cierniak pozostaje w drużynie mistrzów Polski, dalej będąc elitarnym zawodnikiem drugiej linii lubelskiego zespołu. Miejsce 32 zajął Grzegorz Zangota z wynikiem 250 punktów. Senior Unii Leszno osiągnął średnią 1,77, porównywalną do sezonu 2023, gdy otrzymał Szczakiele za bycie objawieniem sezonu. Pojechał genialny mecz z Apatorem u siebie, zdobywając 16 punktów, a najgorzej poszło mu w Zielonej Górze, gdzie zdobył 2 punkty.
Zdobył punkt bonusowy do kategorii start, podobnie jak Ty Woffinden w kategorii dystans, jeszcze za wyniki osiągnięte w 2023 roku. Jeździł w Szwecji z minimalnie gorszą średnią niż w Polsce. W 2025 roku Grzegorz pozostaje w Unii Leszno i będzie jedną z gwiazd w drugiej ekstralidze. Kibice, działacze i zawodnicy z Leszna nie wyobrażają sobie innego scenariusza jak powrót do elity po jednorocznej banicji, a jednym z elementów składu mającym w tym wydatnie pomóc jest właśnie popularny Zengi. Miejsce 31 z wynikiem 250 punktów zajął Bartłomiej Kowalski. Zawodnik U24 Betar Sparty Wrocław osiągnął wynik 1,776, najlepszy w karierze. Kowalski poprawił swoją średnią mimo przejścia na status seniora. Był świetny w większości meczów we Wrocławiu, gdzie zanotował nawet komplet punktów przeciwko Motorowi Lublin. Swój najgorszy mecz we Wrocławiu odjechał w finale ligi, również przeciwko Motorowi. Pierwsze wyjazdy były katastrofalne dla Bartłomieja, później nastąpił pewien progres w wynikach. Młody zawodnik z Wrocławia otrzymał punkt bonusowy do kategorii start za 9. miejsce w PGE Ekstralidze. Kowalski jeździł w ligach zagranicznych, ale z dużo gorszymi wynikami niż w Polsce. W 2025 roku Bartek pozostaje w Sparcie Wrocław, gdzie chcieliby, żeby utrzymał dyspozycję z ostatniego sezonu w meczach domowych, a poprawił się w meczach wyjazdowych. To było ostatnie miejsce zaprezentowane dzisiaj. Tak wygląda cała lista od miejsca 75 do 31. Jeżeli macie jakiekolwiek spostrzeżenia na temat klasyfikacji bądź filmu, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się waszymi uwagami. Bardzo dziękuję za obejrzenie i proszę, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, żebyście udostępniali go innym osobom, podobnie jak inne filmy z serii. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!